I co pan powie, panie dzielnicowy? No co, no plakat jak plakat. Jaki plakat to wandalizm jest? No to może to zejdzie, no. Jak zejdzie, to jest bardzo dobry klej, tak łatwo nie zejdzie, wiem, bo sprawdzałem. A żeby to tylko u nas, ale pół Gorczaka obwiesili. Jak pół? No tak pół, no już mówię, o. Proszę bardzo, Kamienna, Zdrojowa, Wiśniowa, a to jest tylko poranny raport, a kto wie, co po południu przyjdzie. A wiadomo, kto to zrobił? A skąd no? No wykwitły i w nocy jak grzyby po deszczu przysłowiowe, tak, a w nocy na Gorczaku świadków nie ma. No ale jakiś monitoring? Monitoring u nas, panie kochany. Może to jest jakaś gra miejska? A, że niby podchody, tak? A, to pół biedy by było. Ale gorzej, jak to jest jakaś większa sprawa. No ale jaka to może być sprawa? No, a jak nam jakiś psychol chce całą dzielnicę zastraszyć? No co zastraszyć plakatami, panie Kazimierzu? Bo można i siekierą, można i plakatami. No, ale tam psychol, wandal, nieważne. Grunt, żeby złapać i dla przykładu ukarać. To co, spisze pan? Jak trzeba, to spiszę. No, tylko dowód niech pan zabezpieczy. Ale nie tak, no ślady pan zamaże. No jak pan szanowny przyszedł bez sprzętu, to ja udostępnię. O. MK czy LK? Ma pani chwilę? Ja wiem, praca i w ogóle... Teraz właśnie jestem zajęta. Może kiedy indziej. Ja naprawdę potrzebuję pomocy. Szukam informacji. Jakie informacje? Chodzi o moją mamę. Pomoże mi pani? Ja naprawdę nie mam nikogo innego. O, pani komisarz w samą porę, wezwanie jest. To coś pilnego? Jak to mówią, bardzo. A Nocoń na miejscu? Nikogo nie ma, tylko pani komisarz. Dobra, już jadę. Wpadnij po południu. O, tutaj sobie posiedzisz, zaraz wyjdzie słoneczko i od razu będzie lepiej. Zgon nastąpił kilkanaście godzin temu. Wcześniej był torturowany. Torturowane? Przypalanie, polewanie gorącym olejem, miażdżenie kolan. Grubo. No, a to dopiero początek. W każdym razie prawdopodobna przyczyna zgonu – wykrwawienie. Kto go znalazł? Bezdomny. Trzeźwy, kumaty, trochę przestraszony, ale kontaktowy. I co? I on tak po prostu sobie tutaj leżał, na środku ścieżki? Najwyraźniej konspiracja nie była priorytetem. Jacyś świadkowie? Nie. Zresztą on i tak nie zginął tutaj. Został tu przywieziony post mortem. Jakieś pomysły, gdzie był wcześniej? Nie wiem, może sekcja coś wykaże. Ale nie miał przy sobie dokumentów, telefonu, wizytówki. Czyli NN. Dobra, sprawdzimy go w bazie. Próżny trud. Bo? Oż kurwa. I can see you in the dark. Oh Lord, oh Lord, please save. I can see you in my dreams. Che Guevarze też obie ręce odcięli na polecenie CIA. A, widzę, że już się rozniosło. O, to Gorczak. Tu się roznosi, zanim się wydarzy. Przekażę chłopakom z prewencji.
A ten nasz bez ręki anonim to odwetowe jakieś? A czemu odwetowe? No. Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę mu utnął. Hammurabi. No, trochę racji miał. Tylko nie mów nikomu. A co do reszty, to czekam na wyniki sekcji. O czymś nie wiem? A to wandalizm, albo jakaś gra miejska, albo jedno i drugie. Sprawdzałeś na rewirze? Tak, pytałem, ale nikt nic nie wie. A z kim rozmawiałeś, chłopaku? No, tradycyjnie. Sklepy, bary, taksówkarze. Tradycyjnie to gdzie indziej. Bezdomnych popytaj. Nikt ich nie widzi, oni widzą wszystko. No, prawie. O, Dobry moment. Nigdy nie jest dobry, ale chodź. drzwi. Przez 10 lat jej nie było. Prosiła o szansę. Zależy jej. Wierzysz jej? Nie wiem. A chciałabyś dać jej drugą szansę? A nie powinnam? To ty powinnaś wiedzieć, czego chcesz. Chciałabym, ale... Ja wiem, że o dużo proszę, ale moglibyście jakoś sprawdzić? Sprawdzić? No, w sensie odciski, kartoteka. Coś i to wcale nie ona. Jeśli się podszywa, a to wszystko to ściema. A jeśli to jednak ona, to co wtedy zrobisz? Nie wiem. Może spróbowałabym mi zaufać? Poznać ją? To trudne. Patrycja, zrobisz co zechcesz. Ale jest jeszcze coś, o czym musisz wiedzieć. Pokłócili się z ojcem, tak? I tyle zdążyłam się domyślić. Twoja mama nie była w Stanach. A gdzie? W psychiatryku. Nie rozumiem dlaczego. Bo twój ojciec ją tam umieścił. Mat. Serat. Ile tu jeszcze będziemy siedzieć? Jak długo tu będziemy siedzieć? Pytam się, jak długo będziemy tu siedzieć? Kurwa, gazetę ogląda. Się w domu naczytasz. Kurwa, mać. Dobry. Dobry, dobry. Jak długo to potrwa jeszcze Lubecki, co? A co, źle ci tu? A co, dobrze? Wytrzymasz. Córka chce zobaczyć matkę. Chcę, żeby wiedziały, że żyjemy. Później. Później, kurwa, później. Musimy czekać. Na co, kurwa? Na ruch tatka. Serio, kurwa? Co, zły plan? Nie, zajebisty. Tylko byłby lepszy, gdyby na przykład Tadek wiedział, że żyjemy. Pies amator. Będziecie tu siedzieć tyle, ile trzeba. Czyli ile? Amatora pytasz? Po co? Ruch tatka, kurwa.
Od razu lepiej, ja nie mówiłam? I to normalnie zmartwychwstał. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonili z laboratorium w sprawie tych plakatów. Coś ważnego, że dzwonili? Wi-Fi im padło. Poza tym nic. Klej zwykły, wydruk domowy, odcisków brak. A może to jakaś kampania reklamowa? Albo reaktywują starą markę, czy coś w tym rodzaju? No vintage teraz w modzie. Raczej pudło. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Jest aktualizacja. Się mówi dzień dobry. Komu dobry, to się jeszcze okaże. Pan patrzy, panie dzielnicowy, no drugi poziom wbity jak nic. Tylko kto w to gra, panie Kaziu? No ktoś musi i jakby morsem nadawał, tylko komu? Okej. Zaraz będę. Znowu wandale? Wandale albo harcerze. Harcerze tak się nie bawią. Masz ochotę na odrobinę kryminalnej roboty? Zawsze. Zawsze. No to chodź, młody. Daj mi chwilę. A co z tym? Pan czuwa, panie Kaziu, pan czuwa i raportuje. A co ja niby innego robię? Garota. Zgadza się. Miałem to w szkole. No to teraz masz na żywo. Co, teoria się nie umywa? Myślałem, że już wyszła z użytku. Według oficjalnych danych tak, no ale czasem znajdzie się jakiś amator. Tnąca czy miażdżąca. Przepraszam, czy teraz będziesz mu robił egzamin? Co, nie wolno? Tnąca, tnąca. No i egzamin zaliczony. Zgon nastąpił koło północy. Świadków oczywiście jak zwykle brak, a jakby tego było mało, to mamy jeszcze to. Ciąg dalszy. Cholera. Czyli kolejny NN. No, najwyraźniej taki był plan. Ale tym razem mieliśmy troszeczkę więcej szczęścia. Tamten facet go rozpoznał. Dobra, chodź, trzeba pogadać. Dzień dobry. Proszę mnie aresztować. Dzień świstaka z napojem wysokoprocentowym w tle. Nie, ja nic nie piłem. Przysięgam. Chuchnąć mogę. O, obejdzie się. No to jak? Z czym? No z tym aresztowaniem. Z powodu? Na czerwonym przeszedłem 2 razy. Nie kwalifikuje się. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy tego nie zrobił. Deptałem zieleń. Też wielokrotnie, no. Za mało. Dręczyłem zwierzęta. Rozwinąć. W zoo. Tam lew był taki i po prostu ja do niego tak wołałem, tak cip, cip, cip. I on po prostu tak się speszył, tak się zamknął. On no, ewidentnie cierpiał, także... Ciągle za mało. Odmaszerować. Ale... Bo zszywaczem poszczuję. No już. Cip, cip. Wiesz co, ale to coś mi się nie klei. No, z garotą na byłego nauczyciela. Nauczyciela fizyki. No to za to najwyżej gówno na krzesło, albo nie wiem, wiadro na głowę. Czy jakieś ośmieszające zdjęcie do internetu, ale garota? Widzę, że masz doświadczenie w tym temacie. Bardziej taki ekspert teoretyk bym powiedział. No wiesz, facet był później stróżem na parkingu. No ale co, no proszę cię, no za stróżowanie mafii nie podpadł. Sama słyszałeś, że to miły facet. Tacy są najgorsi. Ale to myślisz, że ktoś się pomylił, czy... Nie sądzę. Słyszałeś, co ten facet powiedział? Gdzieś tak od momentu wypadku cierpiał na bezsenność. I całymi nocami jeździł po mieście. Czyli co? Ktoś musiał wiedzieć, gdzie on będzie.
Gdzie? Kiedy? A tamten koleś z parku był torturowany, a to jakoś szybciej poszło. Może facet się spieszył. A może miał jakieś problemy przy tym wózku? Dobry! Dla kogo dobry, dlatego dobry. No dla mnie zajebisty. Ty koleś, co ty? Ej! Z dziką rozkoszą. Tego jeszcze nie grano. Idziemy. Psychiatryk? Przez tyle lat? Czemu mnie okłamałaś? Ty wiesz, Nie masz mi nic do powiedzenia? Nic a nic? Po 10 latach? Dlaczego ojciec cię tam zamknął, co? No słucham. Dobra. Nie, to nie. Nie dzwoń do mnie, to nie ma sensu. Patrycja, poczekaj. To nie jest takie proste. Zastanów się, komu to mówisz. To ja nie miałam matki. Wiem. Zrozum. Ja byłam chora. Bardzo chora. Tak bardzo, że olałaś własne dziecko? Tak bardzo, że prawie je zabiłam. Andrzej chciał cię chronić. W każdym razie próbował. Dlaczego mi nic nie powiedział? Nie wiem. Pewnie z tego samego powodu. Ja też tego nie chciałam. Dlaczego? Kiedyś rozumiem, ale teraz nie jestem już dzieckiem. Nie jesteś. Nie chciałam, żebyś mnie tam widziała. Chciałam wyzdrowieć. Co, udało się? Jestem w terapii, biorę leki. Pewnie nigdy nie będę zdrowa, ale przynajmniej mogę normalnie żyć. Patrycja, ja wyszłam ze szpitala 3 miesiące temu. I tyle czekałaś, żeby się ze mną zobaczyć? Jakoś ci się nie spieszyło, a opowiadasz... Ja musiałam przede wszystkim przekonać się, czy jestem w stanie, czy dam radę. Gdybym tak prosto z oddziału wpakowała się do twojego życia, a coś poszłoby nie tak, rozumiesz? Ja nie mogłam ryzykować. Bo teraz mam jedną szansę, żeby cię odzyskać. Mam mieszkanie po moich rodzicach na Gorczaku. Odziedziczyłam po nich spadek. Żadna fortuna, ale... Ale w tej sytuacji bardzo mi to ułatwiło. Chciałam znaleźć jakąkolwiek pracę. Wrócić do życia, zobaczyć, czy się nadaje. Chociaż tak naprawdę chciałam od razu do ciebie biec. Od razu cię przytulić. Wiem, że nie mogę oczekiwać więcej, niż sama dałam. Jeżeli chcesz, odejdę. Nie. Nie mogę już nikogo więcej stracić. Gwałt. Zbiorowy 20 lat temu. Ofiara to Dąbrówka Olszewska. Sprawców było 3. Błażej Cieślak, Arkady Bąk oraz Borys Górecki. Błażej Cieślak to nasz inwalida. Okej. A tutaj jest raport z sekcji tego NN z parku. I czego szukamy? Cech charakterystycznych. Usunięty wyrostek robaczkowy. Brak prawej i górnej trójki.
I znamie na lewym ramieniu. Znamie. Tak, takie na 3 centymetry. To on, Arkady Bąk. Dąbrówka Olszewska poznała go po znamieniu. Pierwszy był Arkady Bąk, drugi był Błażej Cieślak. To mamy 2 z 3, tak? 2 z 3, dokładnie. A co jeśli to ostrzeżenie? Memento takie. Dokładnie. Każdy kwadracik dla jednego ze sprawców. 2 trupy, 2 odhaczone. Został jeszcze 3 pusty. Dla następnej ofiary. Bingo, pani komisarz. Imię. Co imię? No imię się nie zgadza. Tamta dziewczyna nazywała się Dąbrówka. Okej, jest tu jakaś luka, powiedzmy, ale może tylko pozorna. Może to jest jakiś kod. Nie wiem, szyfr, który rozumieją ofiary i sprawca. Jakby ofiary rozumiały, to by nie dały się złapać. Może nie zdążyły. A może to nie jest ostrzeżenie, a podsumowanie. Raport w sensie, tak? Dokładnie. Ogarniesz? Co mam robić? Poszukaj tej dziewczyny i dowiedz się jak najwięcej. Nie, no bez przesady. Garota, no, odcięte dłonie, tortury. To niemożliwe, żeby to była ona. No wiesz, zdziwiłbyś się, do czego zdolne są kobiety. Sprawdź to. A ty? Nienawidzę gwałcicieli, ale muszę odnaleźć tego całego Borysa, zanim zostanie odhaczony w 3. kratce. Musimy zwolnić tego gościa z dołka. I że co, że już? No nie wiem, to niech nam przez tydzień pozamiata parking. To będzie dla niego bardziej dotkliwe niż leżenie w celi. Dobre. Na koszt państwa. Dobre. No już, wychodzimy, żwawo, żwawo. Nie, Co nie, co nie? nie wyjdę. A to dlaczego? Za krótko siedzę. Przecież wykroczenie było? Było. Kara zasądzona? Zasądzona. No to co, to trzeba odsiedzieć. Umorzenie przyszło. Ale jak obywatel się tak upiera, to mogę dorzucić upomnienie i będzie po sprawie. Ale to takie jest niewychowawcze. No nie ma szansy, zostaje. Na kilometr wyczuję kombinatora. Jak kombinatora, pani dyżurna? Ja się muszę zresocjalizować. Ja muszę okazać skruchę, ja muszę to przemyśleć wszystko. A co jak wyjdę i znowu na rozrabę? Czy to recydywa jest wszystko? To w papierach zostanie kłopoty. Po co to wszystko? Po O co chodzi? Ale jak na spowiedzi? O nic. A ja znam różne sposoby. Sposoby? Znam się na różnych miksturach. Serum prawdy, słyszałeś? No, coś tam słyszałem. No. Mało dobre. No, już. Dajesz. Bardzo ładne zdjęcie. Chyba jedno z ostatnich. Potem już nigdy się tak nie uśmiechał. Człowiek myśli, że jest silny, że wszystko zniesie. A to nie jest prawda. Czytałem akta. Akta? Te parę zdań na papierze? Paragrafy? Policyjna nowomowa? To nie jest cała prawda. To był piękny, zielony maj. Zaraz po maturach. Byłam akurat u nich, kiedy przyszła. Mój Boże, cała zakrwawiona. Ubranie w strzępach. Wojtek. Ojciec Dąbrówki? Tak, mój brat. W minutę osiwiał. A ona powiedziała tylko: tato, pomóż mi. Zrobili mi coś bardzo złego. We trzech. I zemdlała. Najlepszego psychoterapeutę wzięli. Najlepsze ośrodki. Nic nie pomagało. Jakby już jej nie było.
Straszne. Bardzo pani współczuję. Mój brat myślał, że może z czasem, że po rozprawie, że będzie lepiej, że poczuje się bezpiecznie. Wyrok był skazujący. 12 lat. No, ale co się nawycierpiała. Jak słyszałam tych adwokatów, bo spódniczkę miała, bo się uśmiechnęła, bo kusiła. 19 lat miała. Dlaczego miała się nie uśmiechać? Dałaby mi pani jej adres, bo chciałbym z nią porozmawiać. Z tą mrówką? Tak, to bardzo ważne. Ała! Za co? Bo poprawię. Seks, przyjemność, rozrywka, a jak do czego dochodzi i trzeba wziąć odpowiedzialność, to się chcesz wywinąć, tak? Co z ciebie za mężczyzna? Co? Tchórz do sześcianu! Ale jaki tchórz, jakie wywinąć? Ja przecież... taka reakcja, no, o, szok pourazowy. Jaki tam szok, pourazowy szok? Może sobie jeszcze nazwiesz to PTSD, co? Co? No zespół stresu pourazowego, wynikającego z traumatycznych przeżyć. Nie, to nie, ja żadnych zespołów nie mam. Chodzi o to, że ja przyszedłem przeprosić. No ja mam ci uwierzyć, tak? To przysięgam, kwiatków nakupowałem, czekoladek, buciki takie małe, dziecięce, fajne takie. I nie spodobały się, co? No, a to ja nie wiem, ona mnie nie wpuściła nawet. Koledzy mi potem mówili, że wyjechała, no to teraz wróciła i no... I ty myślisz, że szykuje jakąś zemstę? W końcu Alicja, nie? Jak na tych plakatach. A przepraszam bardzo, pani myśli, że to o kogo może chodzić, jak nie o mnie? Uderz w stół, a nożyce się otworzą. Ona zawsze była porywcza. No i w łóżku to nawet tak fajnie jest, nie? Ale w życiu, no jak, nie? Dlatego ja się w ogóle nigdzie nie wybieram. Ja tu mam kocyk, ja tu mam jedzonko, ciepełko, wszystko, także dziękuję bardzo. I jak długo? A jak będzie trzeba, to i do końca życia. Do końca życia chcesz robić za darmo zjada, tak? Ale gdzie darmo zjada, pani kochana? Przecież ja i podłogę potrafię zmyć, i okna, ja krzesło skręcę, wszystko całe te naprawię. No to ja się przydam. Pani dyżurna, ja się naprawdę przydam. Facet się. Panie Kazimierzu, sprawa jest, ale najwyższej wagi. Braciszek ją znalazł. Taki maluszek z niego wtedy był. Raptem 4 latka miał. Jeszcze pod stołem się mieścił. Straszne. Mówiłam panu, nie chciała żyć. A jak ktoś nie chce, to nic mu nie pomoże. No, a potem to się posypało. To znaczy? Mój brat dostał rozległego zawału. Zmarł przed przyjazdem pogotowia. Anita, jego żona, zmarła na raka. W 3 miesiące się zawinęła. Nie wiedziałem. A niby skąd? Tego w akta policyjne nie wpisali. To już nie była wasza sprawa. To nasza, rodzinna. Biedny Łukaszek został sam. Pani go wychowała? Ja obiecałam bratu. Dąbrówka go uwielbiała. Gdyby nie on, zabiłaby się znacznie szybciej. Duża była między nimi różnica wieku, prawda? Nie był planowany. Taka urocza matka. Dąbrówka ciągle mu czytała. Najchętniej i najczęściej Alicję w Krainie Czarów. Nie zna pan
Królik, królowa kier, kapelusznik. Łukasz uwielbiał te historie. Myślał, że Dąbrówka to Alicja. Nawet tak do niej mówił. Alicja to, Alicja tamto. A on wiedział, co ją spotkało? Nie, ja musiałam przysiąc bratu i bratowej, że nie powiem. Nigdy. Pokażę panu zdjęcie. A co tu taki bałagan? Bałagan? No tak. Zdjęcia na dole, pamiętniki na górze. A ktoś jeszcze miał dostęp do tego pudła? Nie, tylko ja. Znaczy, Łukasz czasami zagląda do piwnicy. Nie, ale on nie wziąłby niczego bez pytania. Powie mi pani, gdzie go znajdę? Wyłaź. Wyłaź. Dąbrówka to jest Alicja. Brat ją tak nazywał. Wiemy, gdzie jest? No, w domu go nie ma, w pracy wziął wolno, ale tu są też pamiętniki Alicji, to może z nich się czegoś dowiem. Dobra, to porozmawiam z Mirosławą Górecką. Z kim? Żona trzeciego gwałciciela Dąbrówki. Okej. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie no, bardzo dobrze. Doprowadzono. Dziękuję, panie Kazimierzu. Wojtek? Powiesz mi, co się stało, że mnie na komisariat ściągasz? Mów, co masz mówić, no. Przepraszam. Wiem, że się źle zachowywałem, wiem, że byłem ostatnim durniem, głupkiem, dupkiem, baranem, ale już nie będę, no. Będę wstawał w nocy, będę kochał, będę kąpał, będę pieluchy zmieniał, będę dupcie pudrował, wszystko, obiecuję ci, no. A ty nic nie powiesz? A co mam powiedzieć? Pomyłka. Jak pomyłka? Moja? Myślałam, że to twoje dziecko, ale ono jest Krzyśka. Krzyśka? Tego płetwonurka? Nurkować to on potrafi. Ale zaraz, przepraszam bardzo, a to ty sobie tak tutaj ogółem na dwa te fronty działasz? A powiedz mi, ile dziewczyn obskoczyłeś, kiedy się ze mną bujałeś, co? No, no, to nieważne teraz, przepraszam, to ty mnie nie szukałaś przez cały ten czas w ogóle? A po co? Krzysiek od razu się ucieszył, nawet badań nie chciał robić. A to dla mnie? To dzięki. Cześć. No co? To nie moja wina. Moja też nie. To może panie Kazimierzu, skoczymy na piwko, bo przecież jak ja tego nie odreaguję, zaraz to mnie Na służbie? Nigdy. W jakiej służbie? Społecznej, młody człowieku, społecznej. Ta dzisiejsza młodzież. Znakomita postawa. To co? Po lufie? Jak mnie znaleźliście? Zmieniła pani nazwisko, ale to trochę za mało, żeby zniknąć. Opowiem pani o mężu. Byłem mężu. Bez znaczenia. Borys był wykształcony, dobrze wychowany, odpowiedzialny. Matka mi mówiła, dobrze ci z nim będzie. Do dzisiaj tego nie rozumiem. Kiedy się państwo rozwiedli? Jeszcze przed wyrokiem nie mogłam patrzeć na niego. Brzydziłam się nim. Nie dokończył wyroku. Kilka miesięcy po tym dostałam telefon z więzienia. Podobno byłam jego jedynym kontaktem.
Powiesił się. Napisał do mnie list, że przeprasza, że sam nie rozumie, że nie wie. Ale co tu nie wiedzieć? Człowiek jest albo dobry, albo zły. Nic pośrodku. Miał jeszcze jakąś inną rodzinę? Rodzice zmarli wcześniej. Nie musieli tego przeżywać. A Maciek nic nie wie. Maciek? Byłam w ciąży, jak to się stało. Nigdy nie poznał ojca i nigdy nie dowie się, co zrobił. A gdzie obecnie znajduje się pani syn? Pewnie na uczelni. Studiuje medycynę. Bardzo go chwalą, może doktorat zrobi. Proszę do niego zadzwonić. Po co? Proszę zadzwonić już. Znasz ją? A powinieneś. Nie odbiera. Mówiłam pani, pewnie jest na zajęciach. Proszę do niego zadzwonić jeszcze raz. Ale o co chodzi? Nie podoba mi się to. Nie, to też się nie podoba. Ale ja nie rozumiem. Dlaczego pani mnie tutaj ściągnęła? Dlaczego pani pyta o Borysa? Dąbrówkę Olszewską zgwałciło wtedy 3 mężczyzn. 2 z nich zginęło w ostatnich kilku dniach. No i Borys nie żyje od 20 lat. Ale pani syn żyje. Maciek nie ma z tym nic wspólnego. Mówiłam pani, on nic nie wie. Nie wie, co zrobił jego ojciec. Obawiam się, że to nie ma znaczenia. Przepraszam, ale to pilne. Mów. Stara leśniczówka, jej ulubione miejsce z dzieciństwa. To tam się zabiła. To może być to, jedziemy. Mogę z wami? Nie. Parking przy kartce. To może ja panią odprowadzę. Proszę. Dobra robota. Nic nie zrobiłem! Ale twój ojciec zrobił. Chcę żyć! Ja chcę żyć! Ja chcę żyć! Nie! 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 Ona też chciała. Nie! 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 Nie, Krzysiu, od niego natychmiast odłóż to! Odłóż to na bok! Odłóż to, kurwa! Mówię do ciebie, odłóż to! On nie jest winny. Ona też nie była. Nie chciałaby tego. Skąd możesz wiedzieć? Kochała cię. Ja też ją kochałem. Wiem. Wiem. Wiem, Łukasz, że też kochałeś i wierz mi, że ona by tego nie chciała. Odłóż teraz to grzecznie na bok, dobrze? Odłóż to grzecznie na bok. Kurwa, wzywaj karetkę! Ja pierdolę! 004, przyszlijcie karetkę! Stary, patrz na mnie! Patrz na mnie! Oddychaj! Nie odpływaj, słyszysz? Patrz na mnie! Kurwa mać! Ja pierdolę. Stary, coś ty zrobił! Dawaj, dawaj tę koszulę. Za ile będzie ta karetka? Odsuń się! Odsuń się! To nic nie da. Nie żyje. Kurwa. Mat! To cię w te szachy uczył grać, co? Kiepski jesteś do przy... Co? O co ci chodzi? Nie szarpie, odbywasz i się plujesz? Jesteś taki sam jak ojciec. Co ty Taki sam jesteś jak ojciec. Całe życie oszukiwałem. Pojedziesz do szpitala. Twoja mama jest już w drodze. Nic mi nie jest. Tak, na wszelki wypadek. To prawda, co mówił? Że mój ojciec, że ta dziewczyna, że ona... Miałem nadzieję, że to pomyłka. Że wziął mnie za kogoś innego. Bardzo mi przykro. Dlaczego nic nie wiedziałem?
Twoja mama próbowała cię chronić. Zresztą jego też próbowano. Z marnym skutkiem. Wychowała go ciotka. Podobno mu niczego nie mówiła, ale najprawdopodobniej znalazł stare pamiętniki siostry. Posłuchaj, to twój ojciec, nie ty. Ty niczego nie zrobiłeś. Jesteś niewinny, masz czystą kartę, rozumiesz? Tak pani myśli? Tak. Tak właśnie myślę. A teraz chodźmy stąd. Pizza najlepsza w mieście. Co jest? Przecież mieliście ich pilnować! Kurwa! O kurwa, to jest niemożliwe. Co? Jezu. Richter. Na co nie musisz się wyprowadzić dzisiaj, natychmiast? Wziąć Antka pod pachę i wszystkie manele tylko dlatego, że czyha na mnie parapsycholi? Zamknij japę, kurwa! Daj się trzeć! Muszę panią zatrzymać, bo jeżeli pan złożył na panią skargę... Ja chodzę na Krav Magę. Wnuk mnie zapisał. Żryj swojego pieroga z fasolką i idź sobie na rewir i zajmij się swoją robotą, a ja się zajmę swoją.